Itemin, itemin, itemin. Cześć wszystkim, witam na nowym filmiku, który będzie nietypowy, bo nie będzie żadną reakcją na występ, tudzież piosenkę Shiny albo członków zespołu, tylko będzie jednym wielkim fangirlowaniem na temat koncertu Temina w Budokanie, na który udało mi się pójść na pierwszy z tych dwóch koncertów. I tak sobie pomyślałam, że po pierwsze pochwalę się bootsami, które oczywiście kupiłam, na które wydałam fortunę, a po drugie, że troszkę Wam opowiem o samym koncercie, o tym, co się działo przed i o tym, co się działo w czasie koncertu. Nie wiem, czy będzie ciekawe, ale dla tych, którzy nigdy nie byli, nie mieli okazji pójść na żaden koncert, może być to dosyć interesujące. Więc tak, po pierwsze, muszę podziękować June, przekochanej Japonce, która napisała do mnie na Twitterze z wiadomością, że może mi odsprzedać bilet. Nie mogłam w to uwierzyć, jak zobaczyłam tą wiadomość i do samego końca, do momentu, kiedy się nie spotkałam z June i jej koleżankami, no po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Dlatego jeszcze raz dziękuję bardzo. June-san, arigatou gozaimasu. No i co? Przyjechałam pod Budokan i oczywiście stały tam już te standy z goodsami. Ludzi nie było aż tak dużo, dlatego że to była godzina 12 w południe, mniej więcej 12:30. W związku z czym wszystko, co chciałam kupić, kupiłam w przeciągu 2 minut. I tak, oczywiście, jak widzicie, koszulka Temina i do kompletu, przepraszam, ja tak będę się właśnie zachowywać dzisiaj, do kompletu torba Temina. O, ktoś tu... No co się dzieje? No chodź tutaj też na wideo możesz przyjść, no. Przywitaj się. Cześć! Dobra, tylko nie chodź mi po kucach, dobra? No, więc torba Temina. Bardzo fajna, bardzo mocno zrobiona. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś strasznie schodzić ta naklejka i nie będzie jakoś strasznie farbować, ale nieważne, jest torba Temina. Potem, oczywiście flashlight. Nieważne, że zdążyłam go zepsuć, ja chyba jestem takim trochę Teminem pod tym względem. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu, bo odpadła mi śrubka. I dobrze, że June miała taśmę, którą zakleiłam sobie to miejsce, żeby mi śrubka nie wypadała. I dzięki temu mogłam machać lightstickiem teminowym. Nawiasem mówiąc, światło jest naprawdę mocne, mocny kolor tego i Budokan wewnątrz rozświetlony tymi lightstickami Temina wyglądał cudownie. Dobra. Co jeszcze? Kupiłam sobie opakowania teminowe, bo zawsze się przydadzą. Mamy takie jedno duże, plastikowe. Nawiasem mówiąc, czy tylko ja lubię zapach plastiku? Dobra, nieważne. I takie mniejsze w środku. Nie wiem jeszcze, do czego je wykorzystam, ale na 100% je wykorzystam. To jest pewne. Potem zdecydowałam się jeszcze na kupienie Temina z łąd. Mam nadzieję, że widzicie, że się sfokusowało. O. Właściwie tak się człowiek zastanawia, po co to wszystko kupował, skoro ja i tak nigdzie tych przypinek nie przypnę, bo mi będzie ich szkoda i będę się bała, że je zgubię. No i nic. Więc mamy takiego Temina. Potem kupiłam dwa te takie, jak to się nazywa po polsku? Nie mam bladego, takie przypinki. Przypinki. I najśmieszniejsza rzecz, otwieram sobie pierwszą. Wow, Eclipse! Po czym otwieram drugą. Wow, Eclipse! Na szczęście June kupowała również dwie te przypinki. I co? I wylosowała 2 razy Drip Drop. W związku z czym oczywiście doszło do wymiany. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwe. Co ja jeszcze takiego kupiłam? Kupiłam również... A właśnie, ponieważ to wszystko wyszło ponad 6000 jenów, to dostałam pamiątkowo
jeszcze jedną przypinkę. O! Pamiątkową przypinkę z koncertu Temina. I to myślałam, że będą moje jedyne zakupy, ale potem jeszcze jedna z koleżanek June, która należy do fanklubu Shiny już od ponad 3 lat, kupiła dla mnie, znaczy oczywiście dałam jej pieniądze, ale kupiła dla mnie fanklubowy ręczniczek. Widzicie to? Fanklubowy ręczniczek! Jest po pierwsze przepięknego koloru, a po drugie, ludzie, on ma kieszonki na końcach. Czy wy to rozumiecie? Idziecie na koncert, nie macie gdzie wsadzić komórki i wsadzacie tutaj, o, tu. No, to tyle jeśli chodzi o kucy. Spotkałam się z June pod ciężarówką Temina. Na żywo wygląda przepięknie. Nie wiem dlaczego na zdjęciach zawsze jest ta strona, gdzie ta, która wygląda jak okładka DVD Series Temina. A z drugiej strony okazuje się, że jest to zdjęcie, kiedy Temin gra na fortepianie. Jest przepiękne. Stanęłyśmy sobie w kolejce do zrobienia zdjęcia z kartonowym Teminem, bo dlaczego nie? Na szczęście jeszcze wtedy kolejka nadal nie była aż tak strasznie długa. No więc, tadam! Proszę bardzo, oto ja z kartonowym Teminem. Stara głupia. Dobra, i potem poszłyśmy na losowanie, jak to się nazywa? Żeby zamówić płytę i wziąć udział w losowaniu szansy na spotkanie Temina na meet and greet. Oczywiście się nie udało, ale przyjemnie się patrzyło na te dziewczyny, którym się udało i które po prostu reagowały tak. Ja bym reagowała dokładnie tak samo. A, i właśnie, jeszcze się dostawało, można było wziąć też udział w fanklubowej loterii, na przykład tam zdjęć Temina, tam było parę różnych rzeczy. Oczywiście też mi się nie udało, w związku z czym dostałam kartę, którą zaraz Wam pokażę. Tak wyglądał los. No i otwierało się i tu było albo napisane, jaki prezent się dostaje, albo było zdjęcie. Nawiasem mówiąc, to jest chyba moje ulubione zdjęcie z tych 3, które były dostępne. Czekajcie, jeszcze raz. I co jest charakterystycznego tak mi się wydaje, że charakterystycznego dla koncertów Shiny, koncertów Temina i innych członków zespołu w Japonii. Przekrój wiekowy fanów był ogromny. Ja byłam zdumiona. Były rodziny z dziećmi. Naprawdę, i to z takimi młodziutkimi dziećmi jeszcze w wieku, nie wiem, może podstawówki. Byli męscy fani Temina. Bardzo przyjemnie się ich słuchało podczas koncertu. I były nawet starsze panie. Tam widziałam taką panią, której spokojnie dałabym z 70-80 lat. A to była Japonka, więc być może miała 100, nie wiem. W każdym razie przekrój wiekowy niesamowity. No naprawdę, brak słów. I co jeszcze jest charakterystycznego w tych koncertach, co mnie bardzo zaskoczyło, ale co było tak strasznie miłe, to, że fani, spotykając się, wymieniają prezenty. Przynoszą sobie prezenty po prostu. To może być jakieś ciasteczko, to może być jakaś rzecz związana z Shiny. I wyobraźcie sobie, że June, która w ogóle nie wiedziała, kim ja jestem, która sama była dosyć mocno zdenerwowana, no bo napisała do obcokrajowca, nie do Japonki, przyniosła mi całą torebkę prezentów. Nie będę ich teraz odpakowywać. Pokażę Wam tylko jeden. I wyobraźcie sobie, że tego typu prezentów jest w tej paczuszce więcej. To po prostu było niesamowite. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie na to. Teraz mam już 3 light sticky. Shiny World, Boys Meet You. Widzicie to? Czekajcie, gdzie jest mój Temi? Dobrze. No nie trzeba mi dużo do szczęścia. Więc jeszcze raz June, dziękuję bardzo.
Dobra, teraz w ogóle zrobiłam sobie listę rzeczy, o których bym chciała powiedzieć. Tak bardzo szybko, żeby nie robić tego filmiku strasznie długiego. Po pierwsze, zapomniałam powiedzieć, ogłaszano to, że ktoś wygrał w loterii takim wielkim dzwonkiem, wiecie, takim ręcznym dzwonkiem. Było słychać przed całym Budokanem, jak ktoś wygrał. Szkoda, że nie zadzwonił dla mnie, no nic. Budokan jest w ogóle z takim specyficznym miejscem. To jest bardzo stara hala ogółem. Klimatyzacja w Budokanie działa, ale nie jakoś strasznie dobrze. I jeżeli widzieliście filmiki z drugiego dnia w Budokanie, gdzie Kemin po Sayonara Hitori w ogóle wygląda, jakby miał zejść ze zmęczenia, to prawdopodobnie dlatego, nie tylko dlatego, że coś tam z nogą mu się mogło stać, jakiś tam skurcz i tak dalej, tylko dlatego, że tam było po prostu strasznie, strasznie gorąco, a on się jeszcze cały czas ruszał na dodatek. Ale nieważne. W każdym razie Budokan wypełniony fanami do ostatniego miejsca i wszyscy jak zaświecili wszyscy te light sticky i zostało wyłączone światło przed pierwszą piosenką, niesamowite wrażenie. Naprawdę po prostu jakby się znalazło w oceanie tego zielono-niebieskiego światła. Super. W ogóle, jeśli chodzi o oświetlenie na tym koncercie, zdjęcia nie oddają tego w zupełności, fankamy tego nie oddają. Niesamowite było to nie scenografia, źle bym powiedziała, to oświetlenie właśnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam jest na przykład w fankamach z Holy Water, można zobaczyć takie wielkie reflektory tak podwieszone pod sufitem. One się ruszały, one zmieniały kształty, w ogóle robiły jakieś fale. No, wyglądało to przepięknie, wizualizacje świetne. Te filmiki VCR, te, które są w przerwach między piosenkami, kiedy Temin się przebiera, przepięknie nakręcone. Bardzo do fajnej muzyki. Temin wyglądał na nich nieziemsko. Co jeszcze? Nagłośnienie koncertu. Mam doświadczenie z wieloma koncertami w Japonii, z paroma koncertami w Polsce również. I to jest niebo i ziemia. Naprawdę. Było słychać każdy dźwięk, ale nic nie było za głośne. Nie było żadnych sprzężeń. No, super. Profesjonalizm, pełna klasa. Co jeszcze? O właśnie, scena. Były dwie sceny, dlatego prawdopodobnie na koncercie nie było jakby tylu ludzi, ile maksymalnie się mieści w Budokanie, ponieważ były dwie sceny. Jedna pod ścianą Budokanu, druga mniej więcej, powiedzmy, że na środku tego poziomu 0. I przy tym poziomie 0 były wolne przestrzenie. Zresztą pokażę Wam tutaj gdzieś na zdjęciu, to będziecie widzieć, jak to wyglądało. Zrobione to zdjęcie jest oczywiście przed koncertem. W czasie koncertu nie robiłam żadnych zdjęć, nie nagrywałam filmików, nie nagrywałam dźwięku, bo jednak uważam, że jeżeli Japończycy sobie tego nie życzą, no to dlaczego ja to mam robić? Ale wracając do sceny. I tak sobie myślałam, tam jest strasznie dużo przestrzeni, mogliby tam postawić jeszcze siedzenia i o wiele więcej fanów mogłoby przyjść na ten koncert. Po czym okazało się, że ta główna scena się rozkłada, to znaczy jest ta centralna część sceny oraz boki, które jeżdżą. I Temin na tych jeżdżących bokach po prostu się przemieszczał między sceną główną a sceną tą na środku. Sprawiało to niesamowite wrażenie i na pewno fani, którzy siedzieli przy barierkach na pierwszym piętrze, mieli widok życia. Ja siedziałam, nawiasem mówiąc, w ostatnim rzędzie, na ostatnim piętrze, ale siedziałam, za mną jeszcze był rząd stojący, wyobrażacie sobie? I ci ludzie rzeczywiście wypełnili całkowicie ten rząd stojący. Temin. Jeszcze wracając do światła, do oświetlenia. Przy Artistic Groove powinny być wyłączone wszystkie te light sticky. Niestety niektóre osoby nie widziały tego napisu, bo on się pojawił na scenie, na ekranie przy głównej scenie i ci stojący za sceną, tą środkową, tudzież stojący tyłem do ekranu, ponieważ Artistic Groove jest wykonywany na tej mniejszej scenie, po prostu nie zwrócili uwagi, nie widzieli tego ogłoszenia, więc było cały czas włączonych trochę tych light sticków, chociaż niewiele i dobrze, że niewiele, bo tam są takie efekty świetlne, tancerze
mają stroje takie odblaskowe, które się tak, wyobrażam sobie, że w całkowitej ciemności po prostu dawałyby niesamowite wrażenie. Temin jest ubrany, wtedy już jest chyba ubrany na biało. Tak mi się wydaje. I po prostu na nim też jakby te efekty świetlne są pokazane. Cudowne efekty, naprawdę. Dobra, teraz tak. Temin. No co ja mogę powiedzieć? Ja wiedziałam, że no, muszą być niesamowite te koncerty w jego wykonaniu, ale nie przypuszczałam, że aż tak. Po pierwsze, taniec, naprawdę już pierwsza piosenka, już, co to było pierwszą piosenką? Tiger. Dobra, chcę tyle rzeczy powiedzieć naraz, dobra. Tiger jest tańczony na tle takiego, czy to był zamek? Nie wiem, w każdym razie po prostu Temin wygląda jak książę w tym czerwonym stroju. I po prostu zaczął koncert z taką energią, że myślałam, że po prostu on nie wytrzyma do końca tego koncertu, a on tylko coraz bardziej podwyższał poziom swojej energii i naprawdę aż się cieszę, że jestem fanką tego człowieka, bo to wow, naprawdę bardzo to było koherentne, I know. W ogóle jest tam taki moment, gdzie Temin był kręcony jakby od tyłu i stał Temin tyłem i na tle rozświetlonej sali tymi właśnie zielono-niebieskimi lightstickami i w którymś momencie wyglądał jak Jonghyun. Jak Jonghyun podczas tego występu, bodajże w Tokyo Dome, gdzie śpiewał Crazy w tym czerwonym stroju. I naprawdę po prostu aż się wzruszyłam. To było niesamowite. Naprawdę po prostu jakby się Jonghyun pojawił na scenie. Ale nic to, dobra. Potem po tym czerwonym stroju był biały strój. No oczywiście wyglądający super. Ja tu gdzieś muszę sprawdzić, bo sobie zapisałam setlistę tego występu. Tak, Shadow już było wykonane w tym białym stroju i matko, ta piosenka na scenie, Temin podczas tej piosenki na scenie to jest wulkan energii, naprawdę. Wyobrażam sobie, że ci, którzy widzieli jego występ w Seulu, musieli mieć jeszcze większą radość z oglądania go podczas występu właśnie z tą piosenką, gdyż było to pierwszy raz, kiedy ją wykonał na scenie, ale ja byłam tak szczęśliwa, że mogłam ją zobaczyć na scenie, że straszne. Dobra, co my tam jest? Okej, dobra. Potem zmieniamy strój na ten taki błyszczący, cekinowy, nie wiem, diamencikowy. Tak. Ten taki błyszczący strój i oczywiście wykonanie Slave. Dobra, naprawdę reakcje fanów były od histerycznego pisku do po prostu osób, które spoglądały na tą scenę przez palce. Na zasadzie takiej. Ja ogółem wydawałam z siebie dziwne odgłosy. Bo to był taniec. Boże, te tancerki. W ogóle tancerki podczas tej piosenki. Ja nie wiem, jakim one sposobem w ogóle dały radę wykonać tę piosenkę z Teminem, bo ja bym chyba po prostu umarła. Naprawdę, wykonanie na żywo. Mam nadzieję, że będzie DVD z tego koncertu, znaczy z tej trasy koncertowej, naprawdę. Potem była część piosenek, tego szeregu wolnych piosenek, gdzie tam zaczynało się to od I'm Crying, a jeszcze wcześniej wykonywane było Already i wyobraźcie sobie, że ci japońscy fani na streamach tego tak nie było słychać, ale rzeczywiście coraz głośniej zaczynają śpiewać ten tekst koreański. Ja się dołączałam tam tylko w refrenie, bo więcej nie pamiętam tekstu. I to było takie wzruszające. Zresztą Temin zauważył, że podczas swoich MC zauważył, że coraz więcej osób śpiewa
already, że bardzo go to cieszy. Dobra, teraz ta seria wolnych piosenek. I'm Crying i potem Icka Kokode. Więc na tej piosence ogółem przepłakałam całą, bo no, usłyszeć ją na żywo. Wyobrażam sobie, że 2 lata temu w Budokanie, kiedy jeszcze grał na dodatek na fortepianie, to musiało być przeżycie. Podczas Sekai Deichiban Ice Tahito fani naprawdę śpiewali praktycznie całą piosenkę od początku do końca. To też takie wzruszające było bardzo. Super sprawa, naprawdę. No i na zakończenie oczywiście Holy Water. Ta piosenka pasuje, żeby zakończyć nią koncert, tudzież zakończyć nią główną część koncertu. Oczywiście były w międzyczasie tak zwanym MC Temina, ale zabijcie mnie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnych, bo wszystko mi się miesza już, co było na którym koncercie. Aha, było tylko to, że właśnie spotkał się, że dostał wiadomość od Oniu, a to już chyba było przy Ankoru. No nic to, że Oniu mu odpisał jakoś tak bardzo, bardzo grzecznie, że tak, że w ogóle gambare i staraj się i my tutaj w ogóle ja Cię tutaj wspieram i że ja jestem zdrowy i tak dalej, ale wszystko to było napisane tak bardzo grzecznie, w bardzo grzecznym tonie. Tym się z tego śmiał, że to bardzo było właśnie w stylu Oniu. A potem właśnie powiedział również o tym, że Ki do niego, nie wiem czy napisał, czy zadzwonił, już nie pamiętam, i powiedzmy, że że napisał Temin i Temin mu odpisał, co tam? I już nie dostał odpowiedzi. A, Kikun, no nieważne. I dobrze, i podczas Ankoru był move. Ja już mogę właściwie umrzeć szczęśliwa, bo zobaczyłam tą piosenkę na żywo. W tym Temin wyglądał po prostu tak cudownie podczas tego koncertu, znowu z blond włosami. One do niego tak pasują i wyglądał przecudownie. I na zakończenie, potem What's This Feeling? What's This Feeling, moja ukochana piosenka i chyba ukochana piosenka bardzo wielkiej ilości fanów, bo energia podczas tej piosenki to jest zupełnie inna sprawa niż podczas jakiejkolwiek innej. Wszyscy skaczą, wszyscy klaszczą, wszyscy śpiewają. On przedstawia swoich tancerzy, którzy nawiasem mówiąc robią tak świetną robotę podczas tych koncertów i chyba jestem fanką tych tancerzy, robią świetną robotę, cudownie tańczą, są tak weseli, radośni, zwłaszcza podczas tych piosenek, kiedy są pokazywani razem z Teminem, bo było dużo momentów, kiedy oni tańczyli na przykład pod sceną, a Temin stał na scenie. Ale cieszę się, że tak docenia ich pracę, że ich przedstawia i tak dalej. No i Danger połączony z Sherlockiem. No, troszkę taki chwytający za serce to wykonanie. No i oczywiście Temin szalejący na scenie i skaczący do tego wgłębienia w scenie. Super. Dobra, rozgadałam się, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję pójść na koncert Temina w Japonii, one mają bardzo specyficzną atmosferę. Nie są może aż tak żywiołowe jak koncerty, nie wiem, na zachodzie, w Europie czy w Stanach, ale czuje się bardzo dużą jedność z tymi fanami i z Teminem. No i on był tak strasznie radosny i szczęśliwy, że znowu gra w Budokanie, że naprawdę patrzyło się na to bardzo przyjemnie. Dobra! To co? Żegnam się z Wami do następnego filmiku, który już jest nakręcony i który... Wiedziałam, który to filmik będzie. Już wiem. Wait for love. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! Itemin!